Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy ryzyko Polski rośnie? Zobacz, jak jest naprawdę. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy ryzyko Polski rośnie? Zobacz, jakie jest naprawdę. Kończymy tydzień i jak widzimy na tym pierwszym wykresie, który jest w tle, pokazuje nam on, jaka była zmienność, jaka jest zmienność na rynku euro-złotego na przestrzeni ostatnich 2 lat. I okazuje się, że ostatnie wydarzenia przyniosły największą zmienność, największy ruch na rynku złotego od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie 1,5 roku temu. Dlatego też te wydarzenia, które teraz się dzieją, mają ogromne znaczenie, mają bardzo dużą wagę i naprawdę należy się przyglądać temu, co się wkrótce będzie dalej działo na rynku krajowych aktywów, na rynku krajowego złotego. No i warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak obiektywnie zmierzyć, czy te wydarzenia są pozytywne, czy też negatywne dla polskiej gospodarki. Czy ryzyko Polski rośnie, czy ryzyko Polski spada i warto wiedzieć, jak jest naprawdę. Zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. W pierwszej kolejności podczas dzisiejszego dnia mieliśmy próbę umocnienia złotego. Teraz lekko podczas sesji, na początku sesji amerykański złoty znowu lekko traci na wartości, ale dzisiaj sesja jest na razie dość spokojna. Zobaczymy, w którą stronę rynek wybierze kierunek podczas sesji amerykańskiej, kiedy już Wall Street się otworzy po godzinie 15:30. Na chwilę obecną jednak widać, jak zobaczymy na wykres euro-złotego, na wykres dolar-złotego, jesteśmy na bardzo ważnych poziomach technicznych, na których teraz może dojść do odwrócenia tendencji na spadkową, ale możemy też bardzo gładko przejść te poziomy, a w takiej sytuacji otworzy się przestrzeń do dalszej fali osłabienia krajowej waluty. Jeszcze raz przypomnę, jest to efekt bardzo zaskakującej. Nikt nie spodziewał się obniżki stóp procentowych w Polsce aż o 75 punktów bazowych we wrześniu. Rynek spodziewał się i dyskontował, że 75 punktów bazowych obniżek stóp procentowych będzie rozłożone do końca tego roku, a tutaj już we wrześniu mamy pierwszą obniżkę stóp procentowych, rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych, ponieważ odsyłam do tego porannego wpisu, który jest tam podlinkowany w rogu, ponieważ rynek cały czas zakłada, że nie będzie to jedyna obniżka stóp procentowych, że będą kolejne obniżki stóp procentowych w tym roku, będzie w październiku, prawdopodobnie nawet o 50 punktów bazowych, w kolejnych miesiącach kończących ten rok, także będą następne obniżki stóp procentowych, a w 2024 stopy procentowe mogą spaść nawet do przedziału 4 do 4,5%, czyli naprawdę jest potencjał ku temu, żeby dalej kontynuować tą bardziej łagodzenie polityki monetarnej, co oczywiście musi być wkrótce uwzględnione w różnych klasach aktywów denominowanych w polskiej walucie. Będziemy się po prostu temu przyglądać. Dlatego też zobaczymy, czy rynek poradzi sobie, rynek złotego poradzi sobie już z pierwszymi oporami, bo te miejsca, na których teraz jesteśmy, przypominam, one pokazują nam pierwsze, poważniejsze opory na rynku euro złotego, dolar złotego i jeżeli dopiero one zostaną pokonane, będzie można mówić o tym, że złoty musi się bardziej dostosować do tej zmieniającej się polityki monetarnej, do tych perspektyw zmieniającej się polityki monetarnej i kluczem do tego jest oczywiście zrozumienie tendencji na euro-dolarze, bo teraz ten czynnik będzie szczególnie istotny, o czym będzie w dalszej części materiału. Ale teraz już konkretna odpowiedź na pytanie, czy ryzyko Polski rośnie? Rynek ma takie narzędzia, które pokazuje, czy faktycznie ryzyko naszego kraju rośnie. Przede wszystkim są to obligacje, o czym będzie za chwilę, ale także są takie ubezpieczenia co do tego na wypadek, gdyby emitent obligacji zbankrutował. I na rynku są handlowane CDS-y, takie rynkowe ubezpieczenia na wypadek bankructwa Polski i ten wykres, który teraz widać, pokazuje te CDS-y i w tym wypadku widzimy jak na dłoni, że ostatnie wydarzenia nie mają żadnego negatywnego wpływu na zachowanie tego wskaźnika, a cały czas ten wskaźnik zmniejsza się, czyli widzimy, że ryzyko Polski jest bardzo niskie, jest coraz niższe, rynek, międzynarodowi inwestorzy mają zaufanie do polskiego systemu finansowego, do polskiej polityki monetarnej, do polskiej polityki gospodarczej i ten wykres moim zdaniem jest bardzo czytelnie obrazujący
to, co się dzieje na ryzyku naszego kraju. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli ktoś uważa, że rynek CDS-ów jest mało płynny, to niech patrzy właśnie na zachowanie polskich obligacji. A polskie obligacje w momencie tworzenia tego wpisu są wyraźnie na niższych poziomach rentowności niż to miało miejsce zaraz w momencie tworzenia, w momencie kiedy decyzja RPP w sprawie stóp procentowych zapadała. A to oznacza, że kiedy już następuje wyhamowanie emocji, to inwestorzy przystępują do zakupów polskich obligacji. Gdyby się bali o to, że ryzyko Polski rośnie, ryzyko niewypłacalności, płynności w Polsce rośnie, że jakieś niebezpieczeństwo finansowe nam zagraża, to polskie obligacje byłyby w pierwszej kolejności sprzedawane, bo to jest największy, najbardziej płynny rynek. Dlatego też obserwujmy zachowanie polskich obligacji i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, jak inwestorzy interpretują wzrost albo spadek ryzyka naszego kraju. Skoro obligacje zaczynają spadać na rentowności, to jest dowód i potwierdzenie tendencji, która była obserwowana, która była wskazywana na tych instrumentach zabezpieczających przed ryzykiem, czyli na CDS-ach, czyli można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że ryzyko Polski spada, a nie rośnie. Że te decyzje, które ostatnio poznaliśmy, są dobrze odczytywane przez rynki finansowe, przez międzynarodowy kapitał i sprzyjają temu, że będą korzystnie odebrane także w perspektywie, ponieważ rynki dyskontują przyszłość i gdyby przyszłość gospodarcza rysowała się negatywnie po tych wszystkich wydarzeniach, to te instrumenty pokazywałyby wzrost rentowności, wzrost wartości tych CDS-ów. No i oczywiście w takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy ryzyko Polski rośnie, byłaby pozytywna. A jeżeli tak się nie dzieje, to odpowiedź na pytanie, czy ryzyko Polski rośnie, jest negatywna, pokazuje, że bezpieczeństwo Polski rośnie, jest coraz lepiej i ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje. I widać, warto wiedzieć, jak jest naprawdę, zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, jak to teraz jest interpretowane i odbierane przez rynki finansowe. Na koniec działu poświęconego polskim aktywom indeks WIG20. Z powodu tego, że warszawski parkiet indeks WIG20 jest dokładnie teraz w ważnym miejscu, w wsparciu wyznaczonym przez średnie kroczące, wyznaczone przez linię trendu wzrostowego, co widać tutaj na tym ładnym wykresie. Dlatego też rejon 1900 punktów nie należy lekceważyć i to pomimo tego, że cała świeca tygodniowa przynosi nam spadek poniżej tego kluczowego wsparcia 1975-2000 punktów. Gdyby te wsparcia, które teraz obserwujemy w rejonie 1900 punktów padały, to wtedy doszłoby do powstania negatywnych sygnałów dotyczących polskich akcji, ale na chwilę obecną tak się nie dzieje. Warto pamiętać o tym, że obniżki stóp procentowych i perspektywy obniżek stóp procentowych działają bardzo pozytywnie na przyszłe wyceny spółek, które są notowane na warszawskim parkiecie. Dlatego prędzej czy później warszawski parkiet przypomni sobie, że koszt pieniądza spada, że są podwyższane wyceny przedsiębiorstw w modelach, które wyceniają wartość przedsiębiorstwa. No i jeżeli na świecie wystąpi fala zakupów ryzyka, to warszawski parkiet powinien dodatkowo zyskać siłę do tego, że relatywna moc polskich akcji będzie lepiej obserwowana względem na przykład odpowiedników w innych krajach, albo też na przykład indeksu DAX. Dlatego też moim zdaniem obniżki stóp procentowych sprzyjają temu, że jeżeli w końcówce tego roku wystąpi presja na rzecz kupowania akcji na całym świecie, żeby warszawski parkiet był jednym z najlepszych parkietów, najlepszych indeksów giełdowych, jeżeli chodzi o zestawienia indeksów giełdowych na całym świecie, ponieważ są ku temu przesłanki fundamentalne, a obniżki stóp procentowych sprzyjają właśnie podwyższaniu wartości przedsiębiorstw, podwyższaniu wartości spółek, podwyższaniu wartości akcji notowanych na giełdzie. Dlatego też należy pamiętać o tym, jakie jest powiązanie obniżek stóp procentowych z wartością akcji spółek notowanych na giełdzie. No i drodzy Państwo, mamy teraz okres ogromnej zmienności. Przypominam wykres, który był na samym początku pokazywany, że zmienność na rynku złotego była i jest najwyższa od kryzysu wywołanego przez wojnę, atak Rosji na Ukrainę. No i w takim środowisku, w którym teraz jesteśmy, warto pamiętać i obserwować, patrzeć,
przypominać sobie, zdobywać wiedzę, jak myślą profesjonalni zawodowi inwestorzy giełdowi, a tam na dole w opisie i w komentarzu jest ten specjalny materiał, fantastyczny, umysłowcy, jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę warto się z nim zaznajomić, żeby zmniejszyć ryzyko własnych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu własnych inwestycji. Dlatego też przypominam i zachęcam do tego, żeby z tym materiałem się zaznajamiać. On jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. No i teraz rynki zagraniczne. Mówiłem o ścisłym powiązaniu amerykańskiego dolara z rynkiem krajowej waluty. Wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar będzie łamał swoje wsparcie, a do nich jest około 50 pipsów jeszcze swobodnego miejsca na umocnienie amerykańskiego dolara, to złoty będzie dalej tracił na wartości. Ale jeżeli się okaże, że euro-dolar się odwraca i zaczyna znowu pokazywać osłabienie amerykańskiej waluty, to prędzej czy później zaobserwujemy nawrót do kupowania polskiego złotego, a beneficjentem tego powinna być w szczególności Polska Giełda Papierów Wartościowych. Przypominam o tym powiązaniu stóp procentowych z wyceną spółek giełdowych. Ale jaki jest główny driver, który powoduje teraz umocnienie albo osłabienie amerykańskiej waluty? I na następnym wykresie bardzo ładnie to widać, czyli rynkowe stopy procentowe, czyli amerykańskie obligacje, rentowność w tym wypadku dziesiątek. Jeżeli będziemy obserwować dalsze wzrosty rentowności, to w takiej sytuacji amerykański dolar powinien się dalej umacniać, ale jeżeli rentowności zawrócą, będą spadać, znowu spadną poniżej 4%, to amerykański dolar powinien się zacząć osłabiać, a to byłoby błogosławieństwo i dar dla krajowej waluty. Jaki jest główny powód teraz takiego zachowania rentowności amerykańskich obligacji? Dlaczego one znowu rosną? Ponieważ rosną oczekiwania na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie wyższa niż zakładają prognozy, a w przyszłym tygodniu, w połowie tego tygodnia, który się wkrótce rozpocznie, poznamy właśnie ten odczyt inflacji konsumenckiej. Dlatego też rynki amerykańskiego dolara i obligacji powinny spokojnie czekać na ten odczyt, zobaczyć, jakie są tendencje na amerykańskiej inflacji, jaki jest wpływ wzrostu ceny ropy naftowej o 10, 15, nawet już $20 od swoich minimów w letnie wakacje. No i oszacować, czy procesy dezinflacyjne cały czas będą postępować i czy naprawdę należy się obawiać wzrostu ceny ropy naftowej. Ponieważ jeżeli rentowności nie będą dyskontowały to w taki sposób, że będą dalej rosnąć, to w takiej sytuacji zaczną powstawać fundamenty ku temu, żeby końcówka tego roku na indeksach giełdowych była bardzo dobra. Z ciekawostek warto zobaczyć, jak zmniejsza się bilans Fedu. Praktycznie przez rok o $1 bilion zmniejszyły się aktywa Fedu, jeżeli chodzi o papiery skarbowe. Warto ten wykres po prostu pamiętać o tym, że takie zjawisko występuje. Same amerykańskie obligacje są cały czas przyklejone do poziomu 4,25, to są, przypominam, maksima rentowności z października, z końcówki 2022 roku, a sama krzywa dochodowości, czyli naniesione na wykres rentowności na różnych zapadalnościach obligacji, pokazują, że mamy do czynienia z odwróconą krzywą dochodowości. A na następnych dwóch wykresach chciałbym pokazać ciekawą analizę, którą dzisiaj znalazłem, jak zachowują się aktywa na przestrzeni historii, kiedy mieliśmy czas inwersji krzywej dochodowości i co się działo później, kiedy inwersja już stawała się historią, na które aktywa, gdzie te ryzyko wtedy rośnie, a gdzie spada. Myślę, że warto sobie zapamiętać te dwa wykresy, ponieważ prędzej czy później dojdzie do tego, że zakończony zostanie okres odwróconej krzywej dochodowości i warto wtedy pamiętać, przypomnieć sobie wnioski, które są na tych wykresach. No i amerykański dolar i rentowności to rynek inwestorów, rynek wszystkich graczy na rynkach finansowych spoczywa na jenie japońskim oraz na cenie złota i w tym wypadku prawdopodobnie nie uda się przekroczyć poziomu $1900 aż do tych danych o inflacji, a później należy spodziewać się podwyższonej zmienności. Widać konsolidację i brak generalnego trendu na cenie srebra. Ten rynek powiela zachowanie ceny złota, warto być tego świadomym, natomiast negatywne sygnały są wysyłane w końcu z rynku miedzi, a jako że dzisiaj kończymy tydzień, to rynek miedzi powinien nam też odpowiedzieć na pytanie, czy rynek będzie się bał o zachowanie indeksów giełdowych w kolejnych dniach września, czy naprawdę będzie się nastawiał
że powieli się ten schemat, który mówi o tym, że wrzesień to jest ze statystycznego punktu widzenia najgorszy miesiąc do inwestowania na rynkach akcyjnych. Jeżeli wsparcia zostaną łamane, to takie prawdopodobieństwo wyraźnie wzrośnie. No i sama ropa naftowa, gdzie zakończymy ten tydzień, czy świeca tygodniowa będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe i wyjście na poziom $90 w kolejnych dniach. Myślę, że warto być tego świadomym i odsyłam do tych materiałów z tego tygodnia, gdzie pokazywałem bardzo ładnie, że to właśnie decyzje grupy OPEC+, gdzie są obniżane gdzie są te limity wydobycia obniżane, wpływają teraz na podwyższenie ceny ropy naftowej. No i pytanie jest takie, czy właśnie to nie jest działaniem geopolitycznym, czyli starciem tych wszystkich krajów OPEC+ ze Stanami Zjednoczonymi, generalnie z Zachodem, czy takie działania, które mają na uwadze podwyższenie ceny ropy naftowej, co ma przełożyć się na wzrost rynkowych stóp procentowych, wzrost stóp procentowych w Europie Zachodniej do recesji, pogłębienia negatywnych zjawisk w gospodarce, czy czasem nie jest faktycznie tym zjawiskiem, które teraz obserwujemy, kolejną odsłoną geopolitycznego starcia na linii tych wszystkich, którzy chcą podważyć zaufanie do Stanów Zjednoczonych i generalnie do Zachodu, i takie powiązanie warto obserwować. A my w przyszłym tygodniu, jeszcze raz przypomnę, zobaczymy, jaki jest faktyczny wpływ teraz zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych i będziemy szacować wpływy procesów dezinflacyjnych i tego ścisłego powiązania ropy naftowej z inflacją w Stanach Zjednoczonych, co ma bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych. I na koniec indeksy giełdowe. Czy dzisiaj zakończymy sesję na minimach, czyli cały tydzień na minimach, a świeca tygodniowa będzie faworyzowała scenariusze prospadkowe? To jest pytanie na cały dzień. Nie ma dzisiaj do dyskontowania ważniejszych danych makro, więc będzie decydował sentyment. Jest ogromnie prawdopodobnie i rośnie szansa i rośnie ryzyko na to, że wybijemy się dołem w końcu po pół roku z konsolidacji na DAX-ie, a cena Bitcoina po nieudanej próbie wzrostu dzisiaj próbuje spaść, ale jesteśmy cały czas w konsolidacji, a kształt świecy tygodniowej pokazuje, że zmienność naprawdę zamiera, jest niezwykle niska, a jak pokazuje historia, jest to przedsmak i zapowiedź mocnego wybicia, tylko oczywiście nie wiadomo, kiedy takie wybicie nastąpi, ale warto być na nie gotowym. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy, zwłaszcza w takich chwilach, takiej sytuacji jak teraz, kiedy mamy bardzo dużą zmienność i rośnie ryzyko negatywnych zjawisk na rynkach finansowych. Przypominam, ten materiał jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!